Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto z musem czekoladowym i bitą śmietaną. Zaczniemy od przygotowania masy czekoladowej i żeby ją zrobić, potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, 20 g masła oraz 4 czekolad mlecznych. Szykujemy sobie kąpiel wodną, to znaczy stawiamy na gazie garnek, wlewamy do środka wodę, na wierzch kładziemy miseczkę tak, żeby nie dotykała wody. Od spodu to nam wszystko się podgrzewa, do miseczki dajemy 20 g masła, dolewamy 300 ml śmietanki kremówki i to nam się wszystko od spodu podgrzewa, masło się będzie roztapiało i łączyło ze śmietanką. Jak masło się roztopi, dodajemy 4 czekolady mleczne. Najlepiej połamać sobie na takie mniejsze fragmenty. I nadal wszystko się od spodu podgrzewa, rozpuszcza się czekolada, łączy się ze śmietanką i masłem. Jak Państwo widzą, już prawie wszystko się połączyło, ale jeszcze mamy grudki, więc jeszcze chwileczkę. Konsystencja musi być gładka. Wtedy miseczkę zdejmujemy z kąpieli wodnej i zostawiamy, żeby masa nam przestykła i lekko zaczęła tężeć. A teraz spód ciasta. Żeby go skomponować, potrzebujemy 20 sztuk herbatników maślanych. Bierzemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 na 36 cm, wyłożoną papierem do pieczenia i na spód wykładamy około 20 sztuk herbatników maślanych. Jeśli jest potrzeba, musimy je dociąć. Doczekaliśmy się momentu, kiedy masa czekoladowa nam przestygła i lekko zaczęła tężeć. Wylewamy ją więc na nasze herbatniki. Jeśli zaistnieje potrzeba, to tak jak Państwo tu widzą, musimy ją rozłożyć równomiernie po spodzie. I foremkę wstawiamy do lodówki, żeby masa zastygła. A w międzyczasie szykujemy sobie bitą śmietanę. I do tej warstwy potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 160 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. Do miseczki wsypujemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy minutkę, żeby żelatyna napęczniała, następnie wszystko dokładnie ze sobą mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie. A potem zostawiamy, żeby wystygła, jednocześnie mieszając od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. A my bierzemy sobie dużą miskę, do której wlewamy 800 ml śmietanki kremówki 30%, włączamy mikser i zaczynamy obijać. Śmietany nie będziemy obijać na sztywno, musimy tylko wyłapać moment, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać nam ślady na śmietance. U nas właśnie nastąpił ten moment, wobec tego dodajemy 160 g cukru pudru. Jak Państwo dobrze wszystko ze sobą wymieszają, proponuję spróbować, czy smak nam już odpowiada, a może trzeba dodać tego cukru pudru. I teraz mamy już przestudzoną żelatynę, dodajemy trochę bitej śmietany i mieszamy. W ten sposób zniwelujemy ryzyko, że bita śmietana nam się po prostu zważy. Mieszamy tą żelatynę z bitą śmietaną, żeby następnie wlać małym strumieniem do naszej masy i dokładnie wszystko ze sobą wymieszać. Nie za długo, ale dokładnie. A jak już wszystko wymieszamy, wyjmujemy foremkę z lodówki i na tą masę czekoladową, ten mus czekoladowy, wykładamy bitą śmietanę. Małymi porcjami, żeby nie porobić dziur w podspodzie. A następnie rozkładamy równomiernie po całej powierzchni.
a następnie posypujemy wierzch naszego ciasta 100 g orzechów włoskich, które drobno posiekaliśmy. Na koniec możemy je leciutko przyklepać szpatułką, ale nie musimy. Ale musimy wstawić do lodówki na minimum kilka godzin, żeby obie masy dobrze zleżały i połączyły się ze sobą. Tworząc rewelacyjne ciasto, jak tu Państwo widzą, zachwyci na pewno niejedno podniebienie, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.